Dziękuję, Mariczka. Marika zrobiła mi śniadaniową kawę. Pięknie go, pianka obita. Pięknie, ja spróbuję jeszcze. O, dobry kontrast. Pianka zimna, gorąca kawa. Dziękuję. Witajcie telewidzowie w kolejny dzień. Ja zaczynam od kawy w łóżku. Najpierw dostałem kawę, teraz dostaję spaghetti, które wczoraj ugotowałem na śniadanie. Mariczka dzisiaj podgrzała. Pięknie wygląda. Smacznego. Dziękuję, Mari. Dzisiaj nie wyspałam w ogóle. A ty to pospałeś, bo poszedłeś wcześniej spać wcześniej i później dostałeś. A ja... Tragedia, nie wiem. Lało też całą noc. Rano też poranek, jak się zdrzemnęłam, to mnie deszcz obudził. No i teraz się rozpogadzę, więc mam nadzieję, że coś jeszcze dzisiejszego dnia będzie. A Marika ma dzisiaj wolne, więc chcieliśmy z tego skorzystać. W naszą dzisiejszą podróż zabieramy jeszcze jedzenie, bo mamy go trochę. Mamy sos boloński, do tego makaron penne. I zaraz pokażemy wam, w co go ładujemy. Wczoraj kupiliśmy sobie worki strunowe. No i właśnie nasz makaron zapakujemy do środka. Ja wczoraj patrząc na te worki, no myślałam, że są duże, w sensie dużo większe. To było napisane no 26-27 cm na 25. Ja tak pomyślałam, tak sobie pomierzyłam, mówię, no to takie będzie. Kurtka wejdzie. No, a tak... A tak to no tylko pasta. Kurtka też powinna wejść, tak jak ją dobrze ścisnę, to może wejdzie, no nie wiem. Ale to też dobry pomysł będzie, bo damy do skutera, do schowka, a tam od silnika jest cały czas ciepło i za 3-4 godziny będziemy mieli ciepłą pastę. Bo się ten tor rozpuści. Plastik. Pasta zapakowana do wora. Plan zrobiony na wyjazd. A tu zobaczcie, pogoda nam się znowu popsuła, deszcz zaczął padać. Całą noc lało i dzisiaj też jest cały czas pochmurne niebo, więc ja nie wiem, czy coś z tego planu dzisiaj będzie, bo plan był taki, że jedziemy ponad godzinę na koniec wyspy. No poczekamy ten deszcz. 15 minut później zrobiło nam się czyste niebieskie niebo. Trochę chmurek tylko takich białych. No tutaj jeszcze leci z dachu, ale zobaczcie, słońce nam wyszło. My już spakowani, pasta w ręku, jedziemy pozwiedzać. Mieliśmy 2 plany zrobione na 2 dni. Jeden ten dłuższy, taki na tą ponad godziną, godzina 20 się jedzie na północ tej wyspy, na taką plażę. Marika sobie tam upatrzyła, mówi, że chce tam pojechać. I mieliśmy taki krótszy tutaj w okolicy, więc zmieniamy nasz plan na ten krótszy, ze względu na ten deszcz. A jak będzie dobrze i będziemy mieli więcej czasu, to pojedziemy w innym dniu. Więc dzisiaj blisko naszego hotelu. Tutaj jest silnik, tutaj jest schowek, a w schowku nasza pasta będzie się grzała cały czas. Po drodze zmieniliśmy zdanie, że jednak zrobimy tą trasę dłuższą, bo pogoda nam się poprawiła. No i jedziemy tą godzinę na następną plażę. A teraz się zatrzymaliśmy na drodze, która się nazywa Coconut Road. No i tutaj są fajne zdjęcia. I powiem wam, że pierwszy raz na Filipinach widzę, że jest tyle dronów. Wczoraj było dronów, 3 czy 4 były w jednym miejscu. Tutaj już są 2, nasz będzie 3. Ja chcę tu jakieś zdjęcie zrobić. Zresztą zobaczcie, fajnie ta droga wygląda. Ta droga tak się nazywa, bo po obu stronach są palmy. I z jednej strony jest taki las palm i z drugiej strony jest las palm. U nas kolejna zmiana planów. Mieliśmy jechać na tą plażę, co Marika wybrała, ale jesteśmy na tej drodze, na tej Coconut Road. No i już tam nie pojedziemy, bo spędziliśmy tutaj za dużo czasu. I myślę, że gdzieś znowu się pokręcimy gdzieś blisko naszej miejscowości. Taki plan. Would you hold me if I told you we can just run away, so come my darling. Po drodze zobaczyliśmy tutaj jakąś taką niewielką farmę. Spokojnie, bawole. Ja cię tutaj nie chcę skrzywdzić. Tam mieszkają, a tutaj trzymają trzodę. Mają kozy, mają bawoły. Mają też świnki, zobaczcie. Mała świnka tam biega.
Zaraz wam pokażę tutaj za drzewem. O, tam z tyłu jest duża. Cześć, świnko. Natura. Cześć, koleżanko. Ale ty masz nosek brudny. Mają 4 świnki. Tam jest jedna uwiązana. Tutaj mała jest druga uwiązana. Trzecia mała siedzi tutaj w środku. Też jest uwiązana, żeby nie uciekła. A tutaj jest czwarta, taka większa. No na mamę nie wygląda, moim zdaniem jeszcze za mała. No ale kto wie, może to jej. Tutaj też bardzo popularne jest trzymanie kogutów. I wszystkie są na smyczy takiej. Tam są 3, tutaj jest 4. 5 siedzi tutaj i oni je trzymają po to, żeby później jeździć na te stadiony i one walczą. I na tym zarabiają kasę, no albo też tracą. Cześć, kogucie. No. Jeszcze taki niegroźny jesteś. Pani nam powiedziała, że ta świnka ma 2 miesiące. I tutaj niepotrzebne zagrody. Oni na smyczy to wszystko trzymają. Ma taki sznurek, może z 2 metry. Opuszczamy lokalną farmę, jedziemy dalej zwiedzać okolice. Zatrzymaliśmy się w wiosce po drodze, bo deszcz nam zaczął padać. Niezłe szare chmury, ale mamy szczęście, bo tutaj jest akurat boisko do koszykówki. To jeszcze sobie pogramy z lokalnymi. Marcin świetnie sobie radzi. No prawie. No. Wow, pięknie. No to nam się rozpadało. Dobrze, że zjechaliśmy, dobrze, że było miasteczko po drodze. Tutaj jakąś scenę budują albo rozkładają. Chłopaki zaczęli grać na pieniądze. 20 peso, czyli złoty 50. Kto trafi 5 razy, czyli tam na końcu, tutaj, na środku i jeszcze 2 razy z tej strony, ten wygrywa siano. - 20 minut popadało i po deszczu teraz wszyscy się zbierają, bo nie tylko my wpadliśmy na ten pomysł, żeby się tutaj schować. Idziemy teraz do naszego skutera i jedziemy dalej. Jadzia prowadzi. A po drugiej stronie ulicy tutaj jest lotto filipińskie. Jeszcze nie wiem, o co chodzi, bo na przykład już w innych krajach wiem, jak w Tajlandii czy coś tam, no to już kojarzę, ale tutaj jeszcze nie pytałem, jak oni grają. Ja się zagadałem w tej loterii, Jadzia mi gdzieś uciekła skuterem, podpytałem. No to tak, można wybrać 3 numery od 0 do 9 za 1 peso i jak trafisz 3 cyfry, to wygrywasz 500 peso. To taka lokalna stacja benzynowa. Drożej jest, o 20 peso widziałem raz, że jest drożej, ale jak ktoś ma jechać po 1 litr paliwa, to się lepiej opłaca no właśnie kupić u takiej pani. Wszyscy zadowoleni. Wygląda na to, że plebią tutaj. Hello! Kolejni idą do pomocy.
Jesteśmy w wiosce, która się nazywa Santa Cruz. No i kolega nam powiedział, że ten kogut będzie w następnym tygodniu do walki. Cześć piesku! Ty wyglądasz jak te świnki, co wcześniej widzieliśmy. Taki chudy. No jesteśmy w tej wiosce, zobaczcie. Skromnie żyją. Taki pomost. Te domy to pozbijane jakieś z dykty. Tutaj też zobaczcie, jakaś płyta tylko. Tam pranie się suszy. Tutaj można wejść po tym pomoście do tego domu. O, ale tutaj pies strzeże tego domu. How are you? Świetne są te dzieciaki. Tak idziemy przez tą wioskę, ja mówię, ale wysłużony tuk-tuk. Ale wcale nie taki wysłużony, zobaczcie. Motor w dobrym stanie. Tylko buda jakaś zardzewiała. Myślę, że ten motor to jeszcze jeździ. I wszyscy hodują koguty. No tak. Zobaczcie, każdy ma sznurek, metr, 2. I wszyscy hodują. I mówią, że zaraz będą walczyć. Nawet powiedzieli, że sprzedają te koguty, jakby ktoś chciał. I tutaj, zobaczcie, komuś dom się spalił. I to widać, że dość niedawno. Bo to takie świeże te deski. O, i tam już się kogut hoduje. Tutaj jest ten spalony dom, a tutaj wygląda na to, że budują nowy obok, bo jeszcze nie dokończony. Tutaj widać blachę na dach. No nie mogę z tych kogutów, zobaczcie. Wszędzie, gdzie się da, kogut. Te koguty odsunięte od siebie tak, żeby się nie mogły pogryźć, podrapać. Co tu jest? O, jest. Maciora. Ten to na knura wygląda, odpoczywa sobie pod drzewem. Nie bój się, my ci tam nic nie zrobimy. Tom jak uwiązali wysoko do drzewa, wygląda jakby się powiesiła. Co tam świnka? Cieszy się, zadowolona w piasku. Wody ci tylko brakuje. O, tam kolejna locha. Tamta nie przywiązana, czy przywiązana? A jest, przywiązana też. Tak wygląda ta plaża w wiosce. A Jadzia to lubi sobie zawsze pogadać ze świnkami. Co ty gadasz sobie z nimi? Tutaj kamienia chciała zjeść. Świnki to lubią wszystko zjeść. Zobaczcie na ten dom. Stoi na samej plaży, obok morza. I te fale, widać, że tutaj jest jeszcze mokry piasek. Więc te fale dochodzą aż tam. I to wszystko jest na takich kołeczkach. Płyty. Podejrzewam, że te płyty też jeszcze mokre od fal. No i stoi. I to też jest takie, mi się wydaje, niepewne, bo nie wiadomo, ile ten domek postoi, nie wiadomo, jakie fale, nie wiadomo, jaki wiatr. A to widać, że konstrukcja wcale nie jakaś taka stabilna. Wszystkie te domy, które stoją na plaży albo właśnie na takich kamieniach i dotykają wody, no to zobaczcie, jakie to są konstrukcje. To jest tak delikatne. Co najlepsze, że jesteśmy w miejscowości Santa Cruz, a później jedziemy do miejscowości Santa Fe. Brzmią tak samo, nazywają się tak samo jak te miejscowości w Kalifornii. A nie wiem, czy wiecie, że Kalifornia, Arizona, Nowy Meksyk i Teksas to były kiedyś tereny meksykańskie i to była wojna między Ameryką a Meksykiem i Amerykanie im zabrali te 4 bardzo duże stany. Chłopaki trenują te koguty, bo jak będzie dochodziło do walki, to jest taka sytuacja, że tak, koguty muszą się nie lubić, bo jak będą się lubić i nie będzie jakiejś agresji między nimi, to nie będzie walki, więc oni tak, o, zobaczcie, przygotowują. Jesteśmy już w miejscowości Santa Fe i też mają plażę. Ale tutaj widać, że jakieś glony. Niezadowalająca plaża, Mari? O, dużo glonów w wodzie. Brzydkie wybrzeże. Znaczy, wybrzeże jest bardzo ładne. Ładnie te plaże wyglądają, biały piasek. Tylko dużo świństwa jest w wodzie. No właśnie. Ale pewnie poza sezonem tych glonów, a pewnie jest jakiś taki, tak mi się wydaje, no to tutaj musi być ładnie. Widzieliśmy zdjęcia i te plaże naprawdę wyglądały lepiej. Z racji tego, że tutaj nie jest za ciekawie, wygląda to sobie tak średnio. Jedziemy jeszcze jakieś 5 km w tamtą stronę, no i mamy nadzieję, że tam będzie trochę lepiej. Mieliśmy jechać dalej, główną drogą, ale kolega nam powiedział, że skręcimy tutaj w lewo, w prawo, w lewo i wyjedziemy na jakąś lepszą plażę. Zabieramy naszą pastę. Jak ciepła? No ciepła, zobacz. Gorąca, no. No właśnie. Obok jest jakiś resort, a tutaj jest ścieżka. Sprawdzaliśmy na mapie, no to nie ma tej drogi, ale słyszymy fale, duże fale pewnie są, więc mamy nadzieję, że to jest ta droga. Padłam w błoto. No właśnie, Mari prowadziła i takie kałuże były, że zaraz się wypłukasz. Jest tutaj kilka ośrodków, widzieliśmy po jednej i po drugiej stronie i to takie nawet fajne wille, no ale już widać, że idziemy w dobrym kierunku, bo tam w oddali na środku widać morze. O, i widać też duże fale. Dlatego tutaj na Siargao się przyjeżdża surfować. Dużo ludzi przyjeżdża tylko po to.
Ale tutaj ludzi nie ma, ale jest pięknie. Zobaczcie. Takie plaże to my lubimy. No i nie ma tych klonów. Dobrą rekomendację dostaliśmy od miejscowego. Zero ludzi. Cała plaża dla nas. Pięknie jest. Jakie palmy. Mari, zgubiłaś coś. Spadły ci łyżki. No właśnie, nie mielibyśmy czym jeść. Rewelka. Plecak posłuży nam jako stół. Tutaj mamy nasze spaghetti. A się biorę, daj mi tą łychę. Taki jest najlepszy, jak trochę odstało. Jak? Warto było zabrać. Przyszła do nas głodna mamuśka. Zobaczcie, jakie ma doje. Pewnie ma małe, albo już miała, już nie karmi. Podzielimy się naszym spaghetti. O, ale głodna. W misce kokosowej daliśmy jej jeść. Jak? Smakowało? Zadowolona. Głodna była, widać. Zjadła naszą pastę bolognese, smakowało jej. Teraz damy jej ślepić. O, spokojnie. Uciekła. Przestraszona. Przestraszona jakaś, w ogóle nie chciała podejść do jedzenia. Tam w oddali na środku widać surferów, więc my się wracamy do skutera i pojedziemy skuterem tam do następnego ośrodka i skręcimy sobie w prawo do wody z powrotem. Dojechaliśmy już na tą plażę, tylko tutaj widzę, że jest napisane, że chcą 100 peso, 7,50 za osobę za wejście, ale zaraz zobaczymy. Cwaniaczki chcieli nas skasować po 100 za osobę i nie wpuścili nas. I powiem wam, taki myk jest, bo plaże są publiczne i można sobie tam łazić i wchodzić gdzie się chce. I oni zrobili sobie wejście tylko przez swój teren, jakieś takie powiedzmy 10 metrów do plaży. I jak się chce wejść, to trzeba zapłacić, ale ja widziałem jakąś drogę tutaj obok, więc podejrzewam, że my sobie tam wejdziemy za darmożkę. Tamtej willi chcieli 100, tutaj obok chcieli 50, a tutaj jest ziemia na sprzedaż i my się przejdziemy dosłownie 20 metrów i będziemy na plaży za darmo. No i jesteśmy za darmo. Widzicie, jak to wygląda? Trzeba tylko zapłacić za to, że się przechodzi przez ich posesję. A na plaży już można sobie siedzieć. Marcin odpala drona, zobaczymy, co tam z góry widać. Trochę polatane, ponagrywane, ruszamy dalej. Dojazd do tej plaży nie jest zbyt łatwy. Po pierwsze popadało i jedziemy po takiej dróżce, której nawet nie ma na mapie, ale jest bardzo dobrze oznaczony w sumie ten Ocean 9. No i jeśli pojedzie się po znakach, to się tutaj dojedzie. Bez problemu. Bez problemu, dokładnie. No, tylko pamiętajcie, żeby nie płacić za wstęp, jak chcecie to zrobić za darmo, bo można. Po prostu obok jest wejście i... No i nie ma sensu też płacić 100, jak idziecie posiedzieć pół godziny, zobaczyć, co tam się dzieje. No, na innej plaży my planowaliśmy w ogóle to tak na 5 minut zobaczyć, co jest i czy fajnie, czy warto w ogóle zostać. To i tak pani powiedziała, że musimy zapłacić te 100, więc to tak, no średnio. Kupować kota w worku, nie wiadomo jak to w ciągu dnia wygląda, czy są przypływy, czy odpływy, czy w ogóle, no, warto pójść zobaczyć, nie? Zanim za się płaci. Tym bardziej, że się nie płaci za plażę, tylko jak mówiłem wcześniej, za przejście za ich teren. No. Zgubiliśmy drogę, chcieliśmy zrobić na skróty. Wjechaliśmy nie tam, gdzie trzeba. O wow, udało się wyjechać. Trochę tam poryłem. Przejeżdżamy teraz przez Sunset Beach, który gdzieś tam był polecany też przez lokalnych. No i faktycznie jest sporo lokalnych, ale nie tylko. Jest też sporo turystów. Jeżdżą tutaj na deskach, latają dronami. Taki, nie wiem, spocik na niby zachód słońca. Gdyby był lepszy zachód słońca, to może by było fajniej, ale tak to... Ale tam widziałem po drodze, ludzie przychodzą ze swoim alkoholem, siadają, po prostu się relaksują z tym widokiem. No. Nie jest jakiś za dobry, ale po prostu jest to miejsce do relaksu, moim zdaniem. Bo tutaj mamy namorzyny, czy trochę w sumie wygląda jak jezioro. No kamera teraz pokazuje, że to jest dosyć ciemno, ale kolory są zielone. A z tej strony mamy już tak jakby no, otwarty ocean, więc też to fajnie wygląda. No i w oddali mamy spore fale. Bardzo rozreklamowane miejsce. Tu niektórzy tańczą. O,
tu na początku tego mostu to sporo się dzieje. Z tej strony można coś zjeść, napić się. No i kawy się napić i co tutaj coś sprzedają. Tutaj smażonego, tutaj grille. O, kukurydza jest. Do picia też coś znajdziecie. Kebab. No jakieś pierdółki. No. Dużo ludzi, tyle to jeszcze w mieście nawet nie widzieliśmy. Dokładnie, na takiej miejscówce, no. Wygląda na to, że wszyscy tutaj się wieczorem po prostu zjeżdżają. Plan był taki, że chcieliśmy wejść na to molo i chcieli za to 100 peso, czyli 7,50, ale obok, tak jak my tutaj jesteśmy, jest knajpa i można podziwiać ten most i te fale, które tam są i jeszcze można się napić jakiegoś dobrego drinka. Nie wiem, czy mają te drinki, kawę serwują. Nie ma drinków? Drinków nie widziałam. Drinki pod stołem. Ta sama sytuacja jak rano. Zdążyliśmy wrócić do domu i deszcz zaczął padać. Marii, przyznaj się, ile spałaś. 14 godzin dzisiaj spałam. To chyba mój rekord. Ładnie przytroliłaś. Wczoraj jak o 20 padłam. To już nawet kolacji nie zjadłam, jak przyjechaliśmy do domu. No, sam jadłem kolację. A ja jeszcze siedziałem, sklejałem film do 2 w nocy. A do 4 oglądałem Netflixa. Serio? Nie, no ja tu spałam dzisiaj naprawdę super. Zaczynamy dzień od śniadania. Jajka z majonezem, Marika ma jeszcze pomidora do tego. No ja same jaja. Marika za godzinę zaczyna zajęcia, ale postanowiliśmy, że jeszcze jedziemy na kawę. Mamy niedaleko naszego hotelu kawiarnię i Marika wzięła laptopa i tam się przygotuje. Jesteśmy w kawiarni, która się nazywa Seaball. Ja sobie zamówiłem macchiato. Ładnie wygląda. Mariki cappuccino też dobrze wygląda. Mariusz spróbował, mówi, że lepsza niż jak ostatnio byliśmy trochę dalej. O wiele lepsze i naprawdę warto też przyjechać na kawę. Nie są najtańsze, w ogóle nie mają najtańszych potraw tak samo. Ale warto, jeśli ktoś potrzebuje dobrej kawy. A na Filipinach ciągle pada. Czas kawiarni bardzo szybko minął. Trafiło nam się okienko pogodowe, więc siadamy szybko na skuter i wracamy do pokoju. Oj, dojechaliśmy. No, jednak nie udało się wtrafić całkowicie w to okienko pogodowe. Ja tu prowadzę zajęcia. Miały być mielone. Wie, po co on gotuje tę kapustę? A tutaj co on zrobił? Jocie. Mała kapusta była, bo miała być kapusta taka zasmażana. Ale może coś z tego będzie jeszcze. Wow. Malutkie liście. Gołąbki, jacy zone. No, tego to bym nie powiedziała, że zjemy na Filipinach. No nie? Zostajemy na święta. Tyle gołąbków. To przecież o wiele lepsze niż mielone. Ja już nie mogę doczekać się tego smaku. Ja kocham gołąbki. Możemy kupić większą kapustę, to zrobimy więcej. I co, zabierzemy później z sobą? Zostaniemy tu dłużej dla gołąbków. A, ja już po kolejnych zajęciach. A tu mistrz kuchni. Szef kuchni. Matko, przepraszam. Szef kuchni robi pyszne ziemniaczki. Pire do sosu pomidorowego. Tylko nie było masła, znaczy nie mamy masła, ale z czym zrobiłeś? Dałem lekko, troszeczkę mleka i w sumie tyle. Ja już nie mogę się doczekać, jestem tak głodna. Tutaj są gołąbki. Uj, gorący jeszcze gar. Miam, ale pysznie to wygląda, ale się cieszę. Jak ziemniaki. Dobra.
to nakładamy. Jak widzicie, u nas ciągle pada, ale kto by się tym przejmował, jak na Filipinach można gołąbki jeść z ziemniakami. Proszę bardzo, Mari, spróbuj. Próbuję gołąbeczka. O, widzę, że miękkie. Bardzo miękkie. Młoda kapusta była, długo nie trzeba było gotować. Zostajemy dłużej? Zostajemy na Filipinach, będziesz codziennie gołąbki robił. Ja jedno z lepszych dań, jakie jadłam. I bardzo szybko. Nawet... Cyk, cyk i zrobione. No, ty jesteś w ogóle pyszne. Naprawdę, no, moja mama mogłaby z tobą konkurować tutaj, a ciężko ją przebić. To ja mogę z twoją mamą konkurować w takim razie. Dobra. W dzień to jest kawiarnia, teraz to się zrobił bar z muzyką na żywo, a ja przyjechałem tutaj, 10 minut jechałem, żeby zrzucić sobie filmy do następnego filmu, bo u nas internet bardzo słaby. Za dużo pieprzu. Jak narzekaliśmy na Filipiny, że nie ma co jeść, to teraz jest tak, że na Filipinach jemy tak jak nigdzie indziej. Wcześniej były gołąbki, teraz jest spaghetti. Kuchnia polska, kuchnia włoska. Ojeju. Wszystko mamy. Na śniadania pyszne jajka od kur. No, nie no, idealnie. No, żyć nie umierać, słuchajcie. Majonez był, podstawa. Przez te gołąbki przedłużamy nasz pobyt na Siargao, po to, żeby ugotować jeszcze raz gołąbki. No, taka kuchnia to... Kupimy kilogram ziemniaków i wtedy zrobimy z dużej kapuchy gołąbków cały gar. No, aż Filipińczyków podarujemy O. trochę jedzenia. Damy im do spróbowania, bo ta ich kuchnia to naprawdę przytłaczająca jest. Możemy się też wymienić, ja im dam gołąbki, oni mogą mi dać pieczonego świniaka. Witajcie moi drodzy z kolejnego dnia na Siargao. Dzisiaj mieliśmy inne plany, jednak pogoda pokrzyżowała nam je. Od 2 dni całych lało. W nocy lało tak, że Marcin stawał zamknąć okno. Ja się obudziłam też, także porządnie tutaj lało. Teraz mamy jakieś takie okienko pogodowe. Wybieramy się na zakupy. Kawa i zobaczymy. No, trochę popracować też. Ciężko coś zaplanować. No, ciężko zaplanować, więc jedziemy też może podplanować trochę nasz wyjazd stąd w ogóle i z Filipin i może co robimy dalej, bo czasu coraz mniej, planów nie ma, biletów nie ma, wszystko drożeje. No i też chcieliśmy te wycieczki tutaj porobić po tych wysepkach, a no przez tą pogodę niestety się nie udało. Także jedziemy coś podplanować. Ale numer mieliśmy odjeżdżać, a jak podczas nagrywania przyszedł do nas pies. No i zagląda. Marcin wziął plecak, o, sobie usiadł. Chyba z nami chce pojechać dzisiaj. No zmieścimy się, w trójkę damy radę. Ten plecak wezmę na plecy, będzie okej. Pierwszy raz jeździ. Zadowolony. A już nas nie zna, pierwszy raz go w ogóle tutaj widzimy. Już od razu przyszedł i wpakował nam się na skuter. Piesiu! Dobrze ci tam, co? A dokąd ty chcesz? Było? Jak było, kolego? No fajnie było. Jest z nami. No chyba mamy towarzysza dzisiaj. Jedziemy na kawę. No to jedziemy. Jednak jedziemy za daleko, żeby go zabrać ze sobą. Chodź, Pieciu. Ojej. Chodź. O, dobry pies. On po prostu chciał trochę czułości mieć, Nie dostać. wygląda jak na takiego psa ulicznego. No wydaje mi się, że to chyba nie uliczne. Tak, ta pani coś tu powiedziała nam sąsiadka, że to uliczne, ale zbyt mądry na tego ulicznego. Macha ogonkiem, nie jest agresywny. Spokojnie. Dobrze wygląda, nie jest chudy. Do zobaczenia później, kolego. No. Musimy jechać. Papa piesku, pogość się, opatrz. O nie, później wrócimy. Nie, nie, kolego. To chyba nie ma wyjścia. Właściciel powiedział, że ten pies ma właściciela swojego przy plaży. Więc jedziemy sprawdzić, odwieziemy go tam. No zobaczymy co dalej. Może tam nas pożegna. Zawieziemy go do właściciela. Ojejku, jak patrzy, biedactwo, no nic. Wrócimy po ciebie. Chwilę za nami biegł, ale my jedziemy dalej. No mamy tak z 8 km, to za daleko, żeby z nim jechać. I później jeszcze nie wiemy, gdzie wylądujemy. Pewnie z 15 podjedziemy na zakupy. No dobra, wrócimy, tak jak Marcin powiedział. Znaleźliśmy fajną kawiarnię i tutaj
przy drodze jest restauracja i tak byliśmy trochę, czy to tutaj? Ale okazało się, że tam dalej trzeba wejść i ponoć tutaj pieką jeszcze własne chleby. A tak wygląda ta kawiarnia. Czuć ładny zapach. Coś mi się wydaje, że właśnie tam robią chleb. Mają takie chleby na zakwasie za 17 zeta. A my idziemy teraz na kawę na górę i podejrzewam, że my weźmiemy taki cały bochenek. Marii jeszcze zamawia kawę, bo się nie może zdecydować. Tutaj robią na świeżo kanapki z tego chleba. A my idziemy na górę usiąść, posiedzieć, wypić tą kawę. Też jest fajna miejscówka. Jest i nasza kawa. O, woda dla mnie do mojego macchiato. Co, Marii, wziąłeś w końcu cappuccino? Nie, wziąłem. Z kokosem. Ty macie śnieg i deszcz, a tu łazienka z widokiem na deszcz, ale i na palmy. Ale się nam rozkładało. Zamknęli już nam kawiarnię. Wygonili nas, że tak powiem. Spędziliśmy tam dosyć dużo czasu. Porobiliśmy jakieś rzeczy. Marcin tu jeszcze kończy sklejać filmik. No ale zobaczcie, no nie przestaje padać. Weszłam w dużą kałużę właśnie. No nic, no, mokniemy trochę, ale trzeba jechać dalej. Jedziemy może na jakieś zakupy i znów będziemy robić gołąbki. I udało nam się wziąć chleb. Pan już mówił, że nie ma żadnego chleba. A później przychodzi do nas, kładzie nam chleb i mówi, że ktoś po prostu nie przyjechał go odebrać. Mamy pyszny, biały chleb na zakwasie. Za dosyć spory bochenek chleba zapłaciliśmy 230 peso, czyli to jest jakieś 16,50 zł. Nie jest tak dobry jak ten, który jedliśmy na Cibihor. Nie jest tak wypieczony, nie jest tak chrupki, nie jest tak w środku dobrze zrobiony. Jest po prostu miękki. Marcin nawet stwierdził, że ma zakalca. No nie wiem, mi smakował. Jest taki normalny, dobry, miękki chleb. Tym bardziej porównując tutaj, gdzie można kupić tylko tosty i do tego słodkie tosty. No to ja jestem zachwycona i się cieszę, że go wzięliśmy. Marcin teraz przeciera skuter, ale też czuję, że to niedużo da. Dzięki. No i jedziemy, mamy 18 minut do sklepu. Zobaczymy, w jakim stanie dojedziemy. No właśnie, teraz trochę mniej pada. Co ty robisz? Gniotły mi się. Pierwszy stop to warzywniak. Idziemy zobaczyć, czy jest jeszcze kapusta o tej godzinie. W sumie kapusta, a później mięso. Ale kapusta jest, okej. Hello, good evening. Jest kapusta, okej. Jest, ale takich większych by trzeba było poszukać. Tutaj jest większa. Właśnie chcę ją wziąć, ale taka jedna to nam... No piesiu, co ty mi tam machasz? Stawiamy dzisiaj na same pieski. Jedna to O, będzie co ty nam tam, mało. koleżko, machasz ogonkiem? Cześć! Zakupy w warzywniaku zrobione za 530 peso, czyli około 40 zł. Do tego wzięliśmy jeszcze kukurydzę na wieczór, z jakiegoś filmu może. Zrobimy sobie popcorn. Zobaczcie, jak nas przycisnęło, że my jeździmy za produktami w taką pogodę. No i znowu się rozpadało. Dobra, jedziemy teraz do sklepu i później od razu już do domu, choć mamy z pół godziny. Mięso jeszcze najważniejsze. Tak. O, ciekawe, czy będzie właśnie. Wszystko kupiliśmy na gołąbki, a tu mięsa się okaże, że nie ma. Bierzemy pasatę do gołąbków. To nie, to ten wóz. I mięso jest, całe szczęście, także będą gołąbki. Wychodzimy ze sklepu, ale deszcz nam cały czas nie odpuszcza. Mamy zapakowane więcej zakupów do tego naszego worka. Mielony Marcin już usmażył. Woda nam się skończyła. Poszłam zapytać pani, ona mówi 40 peso taka butelka. O! I teraz Marcin nam ją zainstaluje. O! No dobra, nie było to takie trudne. Prosty system. No, idealnie. Mamy wodę. Mamy wodę, dobrze. No 40 peso to też nie jest dużo, ale wydaje mi się, że jutro, jeśli pogadamy z szefową, to nie będzie trzeba płacić. Bo normalnie stoi tutaj w pokojach. Zawsze w pokojach, no. No, a że my zostaliśmy tutaj po prostu dłużej, to należy się. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia na Filipinach. My dzisiejszą niedzielę zaczynamy nie śniadaniem, obiadem, gołąbki z ziemniakami. Ostatnio tak nam posmakowały, że dzisiaj będziemy jeść cały dzień, bo mamy cały garb. Wczoraj 20 sztuk chyba już nam wyszło. Ponad 20 sztuk. Ponad 20, tak. Tak nam się spodobał ten hotel, że się przeprowadzamy po raz czwarty.
zmieniamy na pokój, wracamy do pokoju, do którego przyjechaliśmy tutaj jako na samym początku. Telewidzowie, musimy wam to pokazać, co my teraz robimy. U nas deszczowa pogoda od 3 dni na Siargao, ale... Gotujemy, cały czas w kuchni. Gotujemy, jak nie gołąbki, to teraz za 37 zł wyszły nas te frytki. Taki garnek ziemniaków kupiliśmy, do tego kupiliśmy 2 litry oleju. No i robimy smakołyki. Olej kosztował 22 zł, a frytki 15 zł, tak? Znaczy ziemniaki. No. Także zobaczymy, ale spróbowaliśmy jednego i jest tak dobre. Mają naprawdę dobre ziemniaki. No i wyciągamy nasze frytunie. Właścicielom z kuchni śmignęliśmy taki durszlak. No nic innego nie mamy. O, myślałam, że będzie więcej tych frytek teraz. Mamy co prawda tutaj jeszcze No jeszcze ze dwie takie garnek, ale myślałam, że teraz wrzuciliśmy więcej, tak się wydawało. Nein. Witajcie telewidzowie w kolejny filipiński deszczowy dzień. Tu się nawet spać nie da, bo deszcz budzi. Słyszycie jak pada? No właśnie, tam jest ładnie. Jeszcze słońce świeci. No ale w tą stronę to już ładnie leje. No nie wierzę w to, co widzę. Spójrzcie, słońce nam wyszło po 4 dniach ulewy. Od razu człowiekowi chce się żyć. Słońce wyszło, co robimy? Ja sklejam filmy. No może coś innego jeszcze. Siedzi pracy. Jak ładna pogoda? A co, ludzie nie pracują w ładną pogodę? Nie w takich warunkach. Nie po 4 dniach Mogę na deszczu. kawę z tobą pojechać? Później biorę się za sklejanie. Przykro mi, moja droga. Dawno nam nie padało. Właśnie jak zbieraliśmy się do wyjścia, znowu zaczęło. Ale numer. Wyszliśmy w końcu z domu. Marcin miał jechać na zakupy, mnie podwieźć gdzieś tam do kawiarni. I zobaczcie, słyszymy, że coś nam stuka, a tutaj... Po 4 dniach deszczu wychodzimy z hotelu, a tutaj... I słyszę, jak wyciągam kawałek tego gwoździka, to słyszę, że powietrze leci, więc te powietrze na pewno już uchodzi też. Trzeba zajechać gdzieś do jakiegoś mechanika, żeby to załadował. Chyba trafiliśmy na warsztat przy małym sklepiku. Zobaczcie, tutaj coś się dzieje, coś się robi. Dętkę komuś łata. Myślę, że... Zaraz zapytamy, ile za to by wziął. Ale póki co nikogo tutaj nie ma. Przyjechaliśmy do innego mechanika, bo tam nam coś nie pasowało. No i kolega tutaj zrobi nam robotę za 20 zł. Do środka wlał już jakiś płyn i teraz tylko sprawdza wodą z płynem, czy jeszcze ucieka powietrze z wętla. Marcin siedzi w kawiarni i skleja film. Ja w międzyczasie zrobiłam pranie. Przyjechałam już je wypakować. Oj, jakie słońce, wypakować, załadować do suszarki. Właśnie teraz odebrałam cały kosz prania, poskładam i wracam do Marcina. Mądrzejszy po ostatnim suszeniu. Już nie włożyłam do prania, do suszenia koszuli Marcina i naszych ucieczkowych koszulek, ponieważ strasznie się niszczą, a nawet ta koszula się skurczyła trochę. W ogóle jestem z siebie mega dumna, ponieważ wzięłam skuter z tej kawiarni, gdzie jest mnóstwo, w sumie to jest taka droga, centrum, więc jest dużo samochodów i skuterów. I przyjechałam tutaj sama, bez Marcina, a do tej pory sama tylko raz się odważyłam jechać bez Marcina. O ile dobrze pamiętam, to było na Koh Chang, jak Marcin się bardzo rozchorował, miał problemy żołądkowe i pojechałam mu po leki. To było tak, że mnie przycisnęło, no i wtedy bardzo powoli jechałam i uważałam na wszystko takim ze stresem naprawdę. No a teraz, kurde, jak ryba w wodzie. Śmieszna sytuacja, bo my robimy w tym samym miejscu po raz drugi pranie i po raz drugi powiedzieli nam, że niestety wszystkie pralki są pełne i że możemy zapłacić tam 220 peso za pranie, bo ona nam wybierze to po prostu sama, a nie zrobimy tego sami. A 60 pesów kosztuje pranie, jeśli się robi samemu. No i mówimy, a nie, to dziękuję, gdzie tu jest w pobliżu pralka? I pani powiedziała, no dobrze, poczekajcie 15 minut i jak te pranie się skończy, to wasze będą kolejne. No i zajęliśmy 2 pralki, bo było białe prane i kolorowe. Jednak się da. Chyba to jest takie standardowe zagrywka, no bo 220 peso to jednak jest o wiele więcej niż 60 peso. No ale mimo wszystko zależy im na klientach, więc chwilę wystarczy coś tutaj pokręcić i za 60 peso można samemu wybrać. Po drodze z pralni zajechałam jeszcze na plażę obok beach baru. No i zobaczyć, jak to w ciągu dnia wygląda i naprawdę wygląda to całkiem nieźle. Woda jest czysta. Tutaj ten kawałek plaży wysprzątany. No fajnie, w oddali widać też fale i słychać je. Także nieźle, jakie to musi być, jakie one muszą być potężne. No i tak jak mówiłam, tu jest plaża wysprzątana, a spójrzcie,
tutaj. W sensie tam za tą łódeczką już widać, że leżą glony. Siedzimy w tej kawiarni już trzeci dzień. Mają dobry internet, bardzo dobrą kawę i jeszcze własne dopieki. O, proszę. A tu się film produkuje. 10 dni nasiargało, mega szybko minęło. Tutaj za mną już walizka rozpakowana. Na łóżku zaraz Wam pokażę kolejne rzeczy, w sensie rzeczy do spakowania. Mamy teraz sprytny plan. Tam jest 90% naszych rzeczy. Do tej walizki chcemy spakować, czy w sumie plecaka chcemy spakować wszystkie ciuchy, a tutaj sprzęt. No zobaczymy, co nam wyjdzie. Przynajmniej, żeby ten bagaż miał 10 kg. Udało się zapakować wszystkie rzeczy w jeden plecak i nawet jeszcze jest luźno. Zobaczcie, ile Marcin ma skarpet, to jeszcze musi być tam wpakowane. Póki co odkładam ten plecak na bok. Leciutki. Same ciuchy, no. No i zobaczymy, jak będzie sprzęt. To nie będzie takie łatwe. Wygląda na to, że udało się już prawie dzisiaj spakować. Znaczy nie prawie, tylko się udało. Z takim można leżeć. Leciutki, co? Wszystkie ubrania. No. 6-7 kg. No. Teraz mamy 10. A zobacz tam. Ten jest 8. Tak? Jeszcze to. Jeszcze. No. Kilka gadżetów mamy. I laptopy jeszcze. Laptopy też po 2 kg, no czyli ten... Dron jeszcze, bateria. Aha, no tak, o tym zapomniałam. Leży gdzieś tam niespakowany. No ale co, ładnie, teraz chyba lepiej. Jeszcze jedzenie mamy. O, gołąbki. Ale to jutro na drogę takie rzeczy to my w drodze zjemy. Dobry pomysł z pakowaniem, jak myślisz? Że jedno tu? No. No, z jednej strony tak, ale jak ja mam wziąć koszulkę, tak jak biorę sobie zawsze koszulkę i mam szukać tam swojej koszulki. Ale jest pakowane tak, że są twoje, moje. I to widać, że twoje, a moje. Leciałem do Bangladeszu, byłem spakowany, że moje. No sorry, teraz jesteś ze mną, to twoje, moje. Dojadamy, popcorn nam został. Tak wygląda Marcina szkło. Chcę je teraz zmienić. Przywiozłam z Polski taki secik. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Pierwsze co, to trzeba... Operacja iPhone. Ściągnąć to szkło, stare szkło, które było. Ciekawe, czy to tak się robi? Tak, ja ściągałam, to ja mogę zrobić. Tak? No, tak delikatnie tylko podważ. Tu się podważa, ale jakaś pierwsza warstwa. O, jest, poszło. Jest? Uwaga. O, ładnie idzie. O, poszło tylko tu, gdzie pękło. No właśnie, ja też miałam problem jak za długo. O, poszło ładnie, idzie ładnie. O nie, masz pęknięty telefon chyba. Pęknięty telefon? No, tutaj. Tak? Nie. Nie? Nie. Się wydaje, że nie, to tylko był odcisk od tego. Ale tyle, ile razy on dostał, to że on... Oj, dostał pokrywą w skuterze, jak jest ta pokrywa taka się otwiera, gdzie jest do tankowania w Tajlandii. Ja położyłem tak telefon tutaj przy tym nalewaniu do paliwa, przy zbiorniku i zapomniałem o telefonie i tak 2 razy tą pokrywą. No. Dostał wtedy konkretnie, bo się połamało. W kilku miejscach. Ale jest okej. Teraz jeszcze naklejką coś tam będzie pościągane. Założyliśmy już taką nakładkę, która była w zestawie. Sprawdźmy. I co teraz? Teraz trzeba... O, robi się. Robi się. Niech się zrobi, ile da. Radę sam. U Ciebie coś te szkło długo nie trzyma. W sumie zrobiłeś i chyba po tygodniu przytrzasnąłeś. No dużo nie minęło. No. Trochę powalczyliśmy z tymi bąbelkami, no ale nadal są, jak widzicie. No, profesjonalistami nie jesteśmy, ale wygląda to dobrze. Myślę, że jeszcze one się trochę pochowają, jak jest z temperaturą, będą też inaczej. Warto było przez tyle miesięcy chodzić z takim popsutym? Jest jeden plus tego, że ten na dłużej starczy.
Bo już przyłożyłem jeszcze raz wtedy. Jakbym zmienił od razu po tym pierwszym razie, no to już musiałbym mieć po raz trzeci, więc to jest taki plus. Mój nowy wygląd. W końcu planowałem już to nakleić i zawsze mi to wypadało z głowy. A przy okazji teraz miałem te chusteczki do wytarcia telefonu, no to też przetarłem laptopa i chociaż te Apple za długo były włożone i już tutaj są powyginane, one nie będą się za długo trzymać. Ale ucieczka w tropiki Ale wygląda tych mamy pięknie. dziesiątki to. No, dziękujemy tato za zrobienie. Można zmieniać co miesiąc. Jakby ktoś chciał takie nalepki albo wizytówki, albo coś takiego, coś w tym stylu, banery, to proszę do mojego taty, bo zrobił to nam naprawdę pięknie.